zobaczenia. Zobaczcie, oto góry 12 Bands, 12 szczytów, które są bardzo popularnym miejscem do wspinaczki, no i do zwykłego łażenia po górach. Osobiście udało mi się zdobyć 9 z tych szczytów, gdyż kolejne 3 znajdują się tam. Trzeba zejść na sam dół, żeby potem wspinać się z powrotem na górę. Nie jest to łatwe. Warto tutaj wybrać się z samego rana do samej nocy w lato. Inaczej jest to bardzo trudne do zrobienia, żeby zaliczyć wszystkie 12 z tych szczytów. Kiedyś muszę to w końcu zrobić. Siemanko, koniu. Siemano. Postanowiłem zobaczyć, no i pokazać Wam te szczyty z zupełnie innej strony. Podjechałem tutaj, gdzie znajduje się jezioro, które styka się właśnie z tymi szczytami. Na tym jeziorze znajdują się takie wysepki, bardzo malownicze. No nie ma to tamto, muszę tutaj wzbić się w powietrze dronem. Zobaczymy, jakie ujęcia z tego wyjdą. Ogólnie rzecz biorąc, Connemara to jeden z regionów Irlandii z mieszczącym się na nim parkiem narodowym o tej samej nazwie. Jest to teren bardzo słabo zaludniony i występują tutaj totalne pustkowia, co jest wynikiem ogromnej fali emigracji w XIX wieku spowodowanej przez bardzo niszczycielski huragan, który tędy przeszedł, oraz klęskę głodu. Niekiedy pojedyncze farmy czy osady są tutaj oddalone od siebie o dziesiątki kilometrów. Stolicą Connemary jest miasto Cliveden z populacją około 1600 mieszkańców. Rejon ten znany jest dzięki bardzo bogatej kulturze oraz wyjątkowo pięknym krajobrazom. To właśnie tutaj nagraliśmy kawałek Ten Świat, który możecie odsłuchać i sprawdzić teledysk na YouTube oraz Spotify. Tak dobrze jest powiedzieć, bracie, ten świat jest nasz. Dotykamy ziemi nogami, rękami gwiazd. Kochani widzowie, oto Kon, to znaczy pomnik Kona, giganta, który tutaj zamieszkiwał na Connemarze, syna morza, legendarnego. Jest tutaj postawiony przez Joyce's Craft Shop ten pomnik. A z jakiego powodu? For no apparent reason. Czyli bez żadnego szczególnego powodu. Zaraz za nim mieści się drugi pomnik. Też jest jakaś tabliczka, zobaczymy z jakiego powodu tutaj to postawiono. Postawiono go tutaj, gdyż w 1897 roku nic się tutaj nie zdarzyło. Tutaj właśnie mieści się ten sklep Joyce's Craft Shop, który postawił właśnie te pomniki. Mówi się, że jest to jeden z najlepszych sklepów z rękodziełem w Irlandii. Trzeba zobaczyć, co tam mają.
Ten budynek za mną to Kylemore Abbey. Jest to pałac, który później przekształcono w klasztor. Zbudowano go w drugiej połowie XIX wieku. Postawił go tutaj pewien bardzo zamożny lekarz z Anglii, Michael Henry. Przyjechał on tutaj wraz ze swoją małżonką na miesiąc miodowy i tak spodobało im się to miejsce, że postanowili wykupić ten teren, postawić tutaj taki oto budynek, no i tutaj zamieszkać. Trzeba przyznać, że bardzo zgrał się z tą okolicą. Zaraz u podnóża jednej z gór Connemary oraz nad samym jeziorem tworzy to naprawdę widowiskowy krajobraz. Jak dobrze się przyjrzycie, zobaczycie takie małe białe kuleczki. Są to owce, które wdrapują się na same szczyty tych gór, żeby zdobyć tam jakieś słodkie przekąski. W 1920 roku przekształcono go w klasztor dla benedyktynek i od tej pory jest to opactwo. Tam u góry widać pomnik Chrystusa. Na tym terenie mieszczą się również piękne ogrody zaprojektowane w stylu wiktoriańskim. Diamond Hill przed nami, proszę Państwa. Jeden ze szczytów Connemary z naprawdę nieziemskimi widokami. Tam widać już zatoki Atlantyku z wyspami, które na nim leżą. Nazwa całej prowincji Connacht, które obejmuje m.in. hrabstwo Galway, wywodzi się od imienia legendarnego króla Con. Według irlandzkich mitów był on gigantem i nazwano go również Con of the Hundred Battles ze względu na słynną waleczność tego władcy, który wygrywał większość toczonych przez siebie bitw. W słowie Connemara również występuje przedrostek Con, co może wskazywać na związek z tamtą postacią, aczkolwiek mówi się, że ta akurat nazwa pochodzi od walecznego ludu Conmike, który żył na tych ziemiach. Mówiąc o gigantach, trzeba wspomnieć o dwóch z nich, którzy według lokalnego podania zamieszkiwali Conemarskie góry. Mianowicie doszło między nimi do konfliktu i walczyli oni ze sobą, rzucając w siebie wielkimi skałami. Do tej pory leżą one w wielu przypadkowych miejscach w okolicach Diamond Hill oraz Kylemore Abbey. Co do bardzo malowniczego jeziora leżącego u ich stóp, wiąże się z nim inna ciekawostka i legenda. Otóż mówi się, że co 7 lat wyłania się z niego piękny biały koń, który galopuje po tafli wody. W 2011 roku pracownicy tego obiektu zaobserwowali właśnie takie widowisko. Było to wieczny i mglisty dzień i rumak ukazał się im w postaci obłoku, który kusował po całym jeziorze, a obserwatorzy nie mogli wyjść z podziwu. Kochani, oto Dogs Bay, wyjątkowe miejsce. To właśnie, po czym chodzę, nazywają tombolo, czyli jest to taki cypel, który łączy stały ląd z wyspą. Po drugiej stronie tam znajduje się inna plaża i inna zatoka. A tutaj mamy Dogs Bay, czyli Psia Zatoka. Czemu tak się nazywa? Nie pytajcie mnie. Mówią, że ten piasek tutaj, który się tu znajduje, nie pochodzi ze skał, tylko ze zdrobnionych muszli, malutkich stworzeń morskich zwanych otwornicami. Spójrzmy, przyglądnijmy się jemu. Faktycznie jest inny, ma grubsze te ziarenka piasku i różnokolorowe, czasem się błyszczą. No jest to wyjątkowe.
Tutaj to dopiero mamy osobliwość. Zamiast piasku na tej plaży mamy tylko zwapnione koralowce, kawałki roślin morskich. Piasku tutaj nie uświadczysz. Wszędzie tylko to. Nigdy bym nie pomyślał, żeby rośliny mogły zrobić tyle zamieszania. Plażyczka, a w zasadzie kilka plaż, które tutaj się znajdują, osłonięte są takimi oto eleganckimi głazami, zapewne powulkanicznymi. Chronią nas przed wiatrem. Woda jest tutaj na maksa czyściutka, tak jakby te koralowce zadziałały jak jakiś naturalny filtr. Jak widzicie, wiele znaków i szyldów tutaj w tych rejonach jest jedynie w języku irlandzkim. Nie tak jak wreszcie wyspy, gdzie macie i angielski, i irlandzki na znakach. Tutaj to potwierdza fakt, iż Galway, a szczególnie te rejony Connemary, są uważane za taki ostatni bastion tego języka, Gaelic. Mieszkają tutaj osoby, które posługują się jedynie językiem irlandzkim. Nie potrafią mówić po angielsku. Nazwy miejscowości pozostały takie jak w dawnych czasach, kiedy posługiwano się tutaj jedynie językiem irlandzkim. Tak jak wspomniałem w odcinku o Cliveden, tutaj przez Connemarę biegła kiedyś linia kolejowa, która łączyła Galway właśnie z Cliveden. Linię tą wybudowano przede wszystkim, żeby rozkręcić handel w tych rejonach, ale również ze względów turystycznych. Pociągi przejeżdżały tutaj, rozpędzając się jedynie do 20 kilku kilometrów na godzinę, także pasażerowie mogli rozkoszować się niewątpliwymi walorami Connemary. Tutaj widać jeszcze stary kolejowy most. Co za pamiątka historii. W ogóle to jeziorko, zobaczcie, w tym miejscu ma większy nurt, bo po prostu obniża się. Tworzy to naprawdę bajkowy krajobraz. Słuchajcie, można tam wejść, także idę zobaczyć, jak to tam wygląda u góry. Widać, że tory są już usunięte. Pozostawiono tutaj po prostu szlak turystyczny. No ale jak widzicie, są tu pozostałości konkretnego wzmocnienia, żeby mogły tutaj przejeżdżać bardzo wielkie ciężary. Trochę jest to już przerdzewiałe. Ugryzł to ząb czasu. No ciężaru pociągu to może by już nie utrzymało, ale paru ludzi na pewno. Tam można iść dalej starą trasą kolejową, na której po prostu jest teraz wylany asfalt. Wśród takiej pięknej zieleni, między górami, można przechadzać się po Connemarze. Jak widać, solidnie zbudowany most z konkretnego kamienia, którego tutaj w Irlandii jest pod dostatkiem. Mogę tutaj nawet wejść pod sam most. Szkoda, że nie może teraz przejechać tędy pociąg. Dosłownie przeniosłem się trochę w przeszłość. Hey, what are you? What are you? What creature you are? Tell me now. Stary, przyjeżdżam tutaj z wędeczką. Ale numer, zobaczcie, pozostałość albo po pociągu, albo po tym moście. Bo widzieliście u góry, że jest przerdzewiały w niektórych miejscach. Także chyba coś od niego odpadło, ale nie jestem pewien. Niezłe. Take down the mine, and the mine was opened between 1850 and it closed in 1865, so it was only open 15 years. So if you give it a squeeze, see it's full of moisture. Most important tool that they would use. We have some. Where we can sell it? You get a chance, guys. Tag me or link me on your story.
kraina gór i jezior, kraina zatok i fiordów, kraina rdzennego języka, który tutaj cały czas żyje, kraina ciszy i spokoju. Tym jest dla mnie Connemara. Look at you.